Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Jeśli jest to Twoje pierwsze nagranie ze mną, witaj! Mam na imię Izabela i jestem aktywistką. Celem moich działań jest między innymi uświadomić Cię o Twoim prawdziwym potencjale, abyś mógł nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać swoje talenty i umiejętności. Celem jest również wybudzenie Cię z iluzji, którą żyjesz. Iluzja życia. Abyś mógł wreszcie podejmować życiowe decyzje w pełni świadomie, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jako aktywistka poprzez swoje działania pragnę przywrócić porządek temu światu, aby przyszłe pokolenia mogły doświadczyć jedynie miłości, pokoju i sprawiedliwości, a tym samym cieszyć się wolnością i kreować własną rzeczywistość według swoich upodobań. Silnie wierzę, że poprzez zjednoczenie razem możemy zbudować nowy i lepszy świat tu na Ziemi. Wszystkie informacje, którymi się z Tobą dzielę, są wyrazem mojej własnej opinii i poglądów wynikających z moich badań i obserwacji. Dlatego wiedza, którą posiadam, nie pochodzi z książek, lecz z moich osobistych doświadczeń. Oznacza to, że w swojej pracy nie używam innych materiałów, aby chociażby udowodnić Ci swoją prawdę. Wszelkie informacje zawarte w moich nagraniach nie mają na celu nikogo urazić, a tym bardziej zmieniać czyichś poglądów. Celem natomiast jest zachęcenie Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań i zmotywowanie Cię do zbudowania własnej, silnej opinii wokół omawianego przeze mnie tematu. Dziś opowiem Ci poruszającą historię ze swojego życia. O tym, jak na przełomie lat przekształcałam się i zmieniałam, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Zabiorę Cię w podróż do przeszłości, gdzie ujawnię Ci swoje największe sekrety. Podzielę się z Tobą osobistymi doświadczeniami, tymi nawet najbardziej dotkliwymi, które przez lata budowały mój charakter i tworzyły postać, którą dziś jestem. Chcę, abyś usłyszał moją historię, bo wiem, że w ten sposób pomogę Ci zrozumieć siebie. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć pierwszych 2 epizodów, to zrób to już teraz, ponieważ każda historia jest kontynuacją ostatniej, a zatem łatwiej Ci będzie zrozumieć przesłanie moich wiadomości oraz cel mojej pracy. Jest to część pierwsza 3. epizodu, w której dzielę się z Tobą moimi trudnymi doświadczeniami związanymi z wyjazdem do Anglii. Opowiem Ci o trudnych początkach, a w tym wielu wyzwaniach, którym niestety musiałam stawić czoła. Z całej historii wybrałam te najważniejsze wydarzenia, które okazały się być tymi kluczowymi lekcjami w procesie transformacji. Dzięki temu będziesz miał szansę ocenić moje działania i postępy w rozwoju. Zatem zapraszam do wysłuchania. Zapewne zgodzisz się ze mną, że życie jest pełne niespodzianek. Niespodzianek, które cieszą, ale i tych, które wymagają od nas energii i poświęcenia. Na przykład, kiedy musimy stawić czoła wyzwaniom, czy też sprostać przeciwnościom losu. Bo widzisz, analizując własne życie, w końcu zrozumiałam, że walka z przeciwnościami czy unikanie problemów prowadzi jedynie do pogłębienia już istniejącego konfliktu wewnętrznego. W tym samym czasie odkryłam, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu zaakceptować wszystko takim, jakie jest, aby następnie nauczyć się umiejętnie wyciągać wnioski i lekcje. Oczywiście nikt nie powiedział, że to zadanie należy do prostych.
Niemniej jednak ono jest wykonalne. I kiedy już przyswoisz tę wiedzę, przekonasz się, że można funkcjonować w tym samym świecie, lecz z totalnie inną perspektywą postrzegania. Jeśli natomiast zignorujesz potrzeby rozwoju duchowego, wtedy właśnie zaczną pojawiać się problemy. Mówiąc rozwój duchowy, mam na myśli, że nie zagłębisz się w istotę życia i nie odnajdziesz, czy nie będziesz szukał celu własnej egzystencji. Na tym polega rozwój duchowy. Wiedz, że żyjąc nieświadomie, będziesz jedynie pogłębiał uczucie doskwierającej pustki, a to oznacza, że nieświadomie będziesz wciąż manifestował ból i cierpienie do swojego życia. Pustka w sercu, która nie może być wypełniona ani rzeczą materialną, ani miłością drugiego człowieka. A zatem pytanie do Ciebie. Co zamierzasz z tym zrobić? Dotychczasowe doświadczenia nauczyły mnie słuchać wewnętrznego głosu ponad wszystko. W końcu dostrzegłam, że udając kogoś, kim nie byłam, nie potrafiłam skupić się na własnych potrzebach. A tak szczerze mówiąc, nawet ich nie znałam, bo przecież wciąż próbowałam upodobnić się do innych. Dlatego też podejmowanie ważnych decyzji przychodziło mi z wielkim trudem. Byłam niczym chorągiewka na wietrze. Zmieniałam zdanie co chwila. A to z kolei zależało od towarzyszących mi uczuć, które wciąż pochłaniały moje myśli. Z jednej strony miałam żal do wszystkich za to, jak mnie traktowali. Z drugiej strony czułam się zagubiona. Ale jeszcze z innej brakowało mi bliskości. Cały ten mętlik spowodowany nagromadzeniem się negatywnych emocji sprawił, że po prostu nie potrafiłam wyobrazić sobie, że tuż po ukończeniu studiów miałabym kontynuować swoje życie w Polsce. Wszystko mnie odpychało i zniechęcało. Nie potrafiłam już nikomu zaufać. A najgorsze jest to, że jedyne, na czym mogłam się wtedy skupić, to frustracja, która dosłownie we mnie buzowała. Za cholerę nie potrafiłam sobie wyobrazić swojej przyszłości. Tego, że chociażby kontynuuję studia, czy nawiązuję nowe znajomości i zaczynam od zera. No, tak, od nowa. Nie widziałam siebie również pracującej w salonie kosmetycznym czy w gabinecie lekarskim. To chociażby ze względu na negatywne doświadczenia z praktyk, które odbyłam w jednym z poznańskich salonów. Czułam, że emocje przejęły nade mną kontrolę i nie potrafiłam już udawać, że jestem szczęśliwa. I wtedy zjawił się tajemniczy nieznajomy, którego poznałam na jednym z portali społecznościowych. Jak też się okazało, chłopak był w moim wieku i od 2 lat mieszkał w Anglii, a dokładniej w Luton. Rozmawialiśmy w każdej wolnej chwili. Okazał się być świetnym, powiedzmy, pocieszeniem w samotne wieczory czy smutne dni. Aż w końcu zaufałam mu i nazwałam swoim przyjacielem. On znał moje problemy i wiedział, z czym się zmagałam, więc ten wciąż namawiał mnie, żebym przyjechała do Anglii. Często opowiadał, jak wspaniale mu się tam żyje i że nie wróci już do Polski. W jednej z rozmów nawet obiecał mi, że pomoże mi znaleźć mieszkanie i pracę, a ja coraz bardziej wierzyłam, że to byłoby najlepszym dla mnie rozwiązaniem. Więc któregoś dnia, nie zastanawiając się ani minuty dłużej, zamówiłam bilet. Mimo sprzeciwów ojca, który nie chciał mnie za cholerę puścić samą za granicę, ja spakowałam się i kilka tygodni później wyleciałam. Być może decyzja o przeprowadzce do Anglii była dość spontaniczną decyzją,
ale ja czułam, że naprawdę potrzebowałam wielkiej zmiany. Byłam tak bardzo przekonana, że nie pożałuję tej decyzji, że prawdę mówiąc nie zważałam nawet na ogrom konsekwencji, jaki ewentualnie poniesie ze sobą mój wyjazd za granicę bez znajomości języka angielskiego. Ja po prostu wierzyłam, że muszę tam być i koniec. No więc znalazłam się w Luton. Szczerze mówiąc, przez małą chwilę zastanawiałam się, co ja do cholery tu robię. Ale że było już za późno na wycofanie, po prostu próbowałam się cieszyć. Z lotniska odebrał mnie mój znajomy, który spóźniony przyjechał ze swoją współlokatorką. Okazało się, że niestety nie zdążyli jeszcze znaleźć dla mnie wolnego pokoju, więc na początku zabrali mnie do swojego domu, który wynajmowali. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu nie byłam zestresowana. Wewnętrznie czułam, że wszystko się ułoży. I tak też się stało. Na moje szczęście następnego dnia niespodziewanie jeden ze współlokatorów poinformował o swoim nagłym powrocie do Polski. Więc mogłam wziąć jego pokój. Jeszcze tego samego dnia również poszliśmy do Urzędu Pracy, żebym mogła zarejestrować się i przejrzeć ewentualnie jakieś tam oferty. Niestety katalog ofert okazał się być okrojony, bo większość ofert dotyczyła pracy w magazynach. I choć naprawdę zależało mi na znalezieniu pracy, niezbyt zadowolona byłam z którejkolwiek z ich propozycji. Bo w głowie powtarzałam sobie: ukończyłaś studia medyczne, a teraz co? Pójdziesz pracować fizycznie do magazynu? Jesteś kobietą, to praca dla mężczyzn. I tym samym przez okrągły miesiąc telefon z agencji nie zadzwonił ani razu. Co więcej, okazało się, że każdy weekend w domu był niczym jedna wielka imprezownia. Jeśli pamiętasz z drugiej części, ja od jakiegoś czasu bardzo dbałam o swoją dietę i stroniłam od używek. Ale niestety to było silniejsze. Wygrała presja otoczenia. Czy chociażby fakt, że byłam nowa i każdy chciał mnie poznać, więc wróciłam do picia. A że było to towarzystwo dość towarzyskie, to każdy bez wyjątków pił, więc namawiał, no ja nie zaprzeczałam, bo jeszcze wtedy wydawało mi się, że nie potrafię po prostu odmówić. Co gorsza, znaczna utrata wagi i dość długi okres odstawienia alkoholu sprawiły, że znacznie szybciej się upijałam. Ale szczęście w nieszczęściu, powiedzmy, że troszeczkę więcej rozumu i silnej woli miałam, jeśli chodzi o jedzenie. Bo to akurat pozostało bez zmian. Myślę, zbyt długo cierpiałam konsekwencje nieodpowiedniej diety w przeszłości, żeby pozwolić sobie na zrujnowanie wszystkich moich starań w jednym momencie. Więc piłam tylko w weekendy. Niestety dni mijały, a ja wciąż nie miałam pracy, więc w końcu zaczęłam panikować. Na dodatek okazało się, że mój znajomy cierpiał na mitomanię, czyli chorobę patologicznego kłamania. Tą samą chorobę miała dawna koleżanka z Polski. Człowieku, masakra. A przekonałam się o tym, kiedy przez przypadek zobaczyłam, że rozmawiał z wieloma innymi dziewczynami, które z jakiegoś powodu również chciał sprowadzić do Anglii. A co? Historie, które opowiadał tym dziewczynom, czy obietnice, które składał, zapewne mogłyby zrujnować życie niejednej osobie. A on kompletnie nie liczył się z konsekwencjami swoich czynów. I choć ten chłopak w najmniejszym stopniu nie był groźny, czy agresywny, czy jakiś tam inny, jego dość bujna wyobraźnia i ciągłe wymiganie się od rozmów były wystarczająco frustrujące.
bo był obecny tylko wtedy, kiedy była zabawa i przyszli znajomi. Ale kiedy chodziło o obowiązki domowe, czy chociażby wzięcie odpowiedzialności za swoje głupie czyny, tak to nazwijmy, on na poczekaniu wymyślał wymówki. Raptem zapomniał o dawnych obietnicach pomocy i już nie chciał, nie miał ochoty angażować się w pomaganie innym. Więc kiedy w domu zaczęły pojawiać się problemy, on po prostu znikał. I przypuszczam, dlatego właśnie nie miał zbyt wielu znajomych, więc szukał ich w internecie. Na całe szczęście ja przyjechałam tam w innym celu, nie do niego. Więc zaczęłam po prostu go ignorować i skupiłam się na swoich sprawach. Bo niestety miesiąc powoli dobiegał końca, a ja powoli traciłam wszystkie oszczędności, których zresztą nie miałam zbyt wiele. Co gorsza, wciąż nie miałam pracy. I nawet nie zapowiadało się na to, żebym miała ją otrzymać chociażby w najbliższym czasie. Więc byłam zdesperowana i przez chwilę naprawdę nie wiedziałam, co robić. Ale oczywiście z własnym problemem wiedziałam, że muszę uporać się sama, bo na niego nie miałam co liczyć. Zresztą, w moim przypadku historia z jakiegoś powodu lubi się powtarzać. Sprawa była jasna. Wiedziałam, że nie miałam tam zbyt wielu znajomych, a tym bardziej takich, którzy byliby mi w stanie pomóc. Ale mimo wszystko nie chciałam wracać do Polski. Przecież dopiero przyjechałam. I co? I tak po prostu po miesiącu oznajmić, że popełniłam błąd? To nie wchodziło w grę. Więc zamiast załamywać się, ja zmobilizowałam się do znalezienia rozwiązania. Po głowie chodziło mi tylko jedno. Musisz dostać się do Londynu. Tylko jak? I właśnie tym sposobem zalogowałam się na Facebooku. A tam, jak ten grom z jasnego nieba, odezwała się dawna znajoma z Polski. Znajoma, z którą tak naprawdę spotkałyśmy się tylko raz i to wiele, wiele lat wcześniej na imprezie urodzinowej u innej znajomej. Zaczęło się od zwykłej rozmowy, w której dowiedziałam się, że mieszka w Londynie. No a kiedy zapytała o moją sytuację, opowiedziałam wszystko tak, jak to w rzeczywistości wyglądało. Po czym zapytałam, czy mogłaby mi pomóc w znalezieniu pracy. Ta dziewczyna nie tylko zobowiązała się pomóc z pracą, ale zaproponowała, że mogłabym na jakiś czas zatrzymać się u niej. Ta wiadomość na nowo rozpaliła we mnie nadzieję. I pomyślałam, cholera, szczęście w końcu uśmiechnęło się i do mnie. Co więcej, w przeciągu dosłownie godziny udało mi się skontaktować z innym znajomym z rodzinnego miasta, który również mieszkał w pobliżu Luton i który dosłownie bez zawahania zgodził się pomóc w przeprowadzce. Naprawdę poczułam, że los uśmiechnął się do mnie. Byłam im wdzięczna jak nigdy nikomu. No więc bez zbędnego tłumaczenia spakowałam się i następnego dnia z samego rana byłam już w drodze do Londynu. Myślałam, że tego dnia już nic nie będzie w stanie zmienić mojego radosnego humoru. Byłam podekscytowana, szczęśliwa i powoli czułam, jak kamień spadał mi z serca. Dojechaliśmy do Croydon, bo tam właśnie mieszkała. Kolega spieszył się do pracy, więc od razu zostawił nas, odjechał. Natomiast my usiadłyśmy w salonie, po czym podzieliłam się swoimi doświadczeniami z poprzedniego miesiąca. I na całe szczęście koleżanka szybko mnie uspokoiła, bo powiedziała, że za 3 dni mam rozmowę o pracę w lokalnej restauracji. Oczywiście, że się ucieszyłam, bo była to praca w restauracji.
Przynajmniej wiedziałam, że akurat w tym mam doświadczenie. Przestałam już myśleć o tym, że jestem po studiach i nawet już nie przeszło mi przez myśl, żeby wybrzydzać. Poza tym restauracja, myślę, jest najlepszym miejscem na początek i na naukę języka. Bynajmniej według mnie. No więc cieszyłam się. Ale jak już wspomniałam wcześniej, myślałam, że tego dnia już nic nie będzie w stanie zmienić mojego humoru. A jednak, po wszystkich tych dobrych wiadomościach, powiedzmy, był czas, żeby wysłuchać historii koleżanki. I wtedy zauważyłam, że jej wyraz twarzy świadczył o tym, że zaraz dowiem się czegoś zaskakującego. No więc okazało się, że mieszka z chłopakiem, którego obecnie nie było w domu. Chłopak jest z Albanii, a ze względu na to, że był w kraju nielegalnie, to zajmował się sprzedażą narkotyków. Prawdę mówiąc, do tego momentu historia nie była jeszcze przerażająca, bo w takim środowisku już wcześniej bywałam, chociażby koledzy mojego chłopaka z dzieciństwa. Ale bardziej zaskoczyły, powiedzmy, opowieści o tym, że to właśnie w ich domu były przetrzymywane te wszystkie działki na sprzedaż. 5-gramowe działki kokainy ukryte w doniczkach kwiatów, pod wykładziną i w oświetleniu sufitowym. Co więcej, dodała, że do mieszkania często przychodzą kuzyni jej chłopaka, którzy mówią tylko po albańsku i że lepiej ich unikać. Czy choć trochę domyślasz się, co wtedy czułam? Godzinę temu przyjechałam do Londynu. Nikogo oprócz niej nie znałam. Poza tym nie miałam pracy ani pieniędzy. Nie miałam dokąd pójść. Ale ponad wszystko nie wyobrażałam sobie życia na ulicy. I tu Cię zaskoczę. Jedyne, co poczułam, to złość. Ale na siebie. Więc w głowie pomyślałam, sama tego chciałaś, więc masz. Teraz musisz sobie poradzić. A ja naiwnie wierzyłam, że to los się do mnie uśmiechnął. Ale mimo wszystko, absolutnie nie dopuszczałam do siebie negatywnych myśli. Nie zamartwiałam się i nie byłam przestraszona. Tak prawdę mówiąc, poczułam motywację. Motywację do tego, żebym jak najszybciej ustabilizowała swoją sytuację i mogła się stamtąd wyprowadzić. Jedyne, o co zapytałam, to czy w ich domu kiedykolwiek była policja. I kiedy powiedziała, że nie wiem, ale z jakiegoś powodu ufałam, że to było prawdą. I tym samym zakończyłyśmy temat. Nawet nie byłam na nią zła, że nie powiedziała mi tego wcześniej. Prawdę mówiąc, bardziej zmartwił mnie fakt, że ona była tam naprawdę sama. Z tego, co mówiła, nie miała żadnych bliższych znajomych. A to chociażby dlatego, że zamieszkała z tym chłopakiem. W dodatku tęskniła za domem, no i rodziną. A ja poczułam się odpowiedzialna za to, że choć trochę pomogę jej w jej sytuacji. W końcu to dzięki niej miałam gdzie się zatrzymać. Przyszedł dzień spotkania z moim przyszłym szefem. Oczywiście był poinformowany o tym, że nie mówię po angielsku, więc o dziwo nie wymagał ode mnie umiejętności komunikacji, co raczej jest ważnym elementem w pracy kelnera. Ale muszę powiedzieć, że mimo wszystko byłam troszeczkę z siebie dumna, bo jak też się okazało, zrozumiałam, co do mnie powiedział. Zaczynałam pracę od nowego tygodnia, więc miałam jeszcze kilka wolnych dni, żeby chociażby podszkolić przynajmniej podstawy angielskiego. Co więcej, okazało się, że moja współlokatorka była po studiach filologii angielskiej, więc kiedy mogła, pomagała mi chociażby z gramatyką. Natomiast wieczorami zazwyczaj paliłyśmy skręty, które ostatnim razem paliłam, jak dobrze pamiętam, chyba jeszcze z dziewczynami w liceum.
Więc można powiedzieć, że bywały dni, kiedy faktycznie było wesoło, ale niestety częściej bywały i takie, w których miałam dość wspólnego mieszkania. Na przykład, kiedy dochodziło między nimi do kłótni. To było coś więcej niż zwykła sprzeczka. Ona dostawała furii, a on nie wiedział, co ze sobą zrobić. Po czym przychodziła do mojego pokoju i kompletnie ujarana płakała. Ta dziewczyna miała potężne huśtawki emocjonalne i przypuszczam, nie potrafiła kontrolować swoich emocji. Totalnie nigdy nie wiedziałam, czego mam się spodziewać następnego dnia, ale przypuszczam, że ona sama tego nie wiedziała. Bo bywały sytuacje, że najpierw płakała, przy czym miała jakieś paranoje i opowiadała, że ktoś chce ją zabić, bo ona za dużo wie. Natomiast chwilę później, kiedy powiedzmy ochłonęła, jak gdyby zapomniała o tym, co przed chwilą mówiła i po prostu się śmiała. I tak w kółko. Ale wiesz co? Po jakimś czasie już mnie to nie ruszało. Miałam raczej wrażenie, że od tego palenia już kompletnie poprzewracało jej się w głowie. Więc nie słuchałam już tych dziwnych opowieści. Poza tym jej chłopak nie wyglądał na agresywnego i tak też się nie zachowywał. Był od nas obu dużo młodszy i zachowywał się raczej jak dziecko, które potrzebowało opieki. To raczej jej należało się obawiać, bo faktycznie dość często miewała napady niekontrolowanej agresji. Myślałam, że moje życie choć trochę ulegnie zmianie, kiedy zacznę pracę. Ale jak też się okazało, natłok obowiązków, jaki był na nas nakładany, często sięgał kresu mojej wytrzymałości. A o tym będziesz mógł się przekonać, oglądając epizod poświęcony wyłącznie pracy. Spędziłam w niej ponad 3 lata, a przez te 3 lata przeżyłam swój najgorszy koszmar. Ale ponad wszystko zdobyłam potężną wiedzę na swój temat i doświadczenie. Dlatego już teraz zapraszam Cię do obejrzenia epizodu zatytułowanego Ta praca była moim najgorszym koszmarem, ale i największym zbawieniem. No więc dni w pracy ciągnęły się w nieskończoność. Do domu wracałam ze spuchniętymi nogami, oczywiście od biegania. W dodatku pieniądze, które zarabiałam, rozpływały się w momencie. A to tylko dlatego, że przez dłuższy okres praktycznie ich nie miałam, więc potrzeby z każdym tygodniem robiły się coraz większe. Dodatkowo płaciłam koleżance za wynajmowany pokój, no i zakupy, które robiliśmy razem. Tamte czasy mogłabym porównać ze studenckim życiem. Bywały dni, kiedy lodówka była wypełniona po brzegi. Niestety, zdecydowanie częściej, kiedy lodówka była totalnie pusta. Ale mimo wszystko żadne z nas nie narzekało. Raczej nazwałabym to relacją toksycznej rodziny. Dzieliliśmy się wszystkim, co mieliśmy. Porówno. Na samym początku pracowałam na pół etatu, co pozwoliło mi bardziej zaadoptować się w nowym miejscu, a tym samym przyzwyczaić do ludzi. A że moja współlokatorka miała dość szalone pomysły, podkradała działkę czy 2 kokainy swojemu partnerowi, po czym szłyśmy na długi spacer do lokalnego lasu i testowałyśmy jej jakość. Tak to nazwijmy. To był mój pierwszy raz, kiedy spróbowałam kokainy i przyznam, że od razu zrozumiałam, dlaczego ludzie tak szybko się od niej uzależniali. Na całe szczęście mnie okropnie bolała po niej głowa, więc nie było to coś, za co kiedykolwiek zapłaciłam i brałam w nadmiarze. Ja raczej wolałam zapalić skręta od czasu do czasu i rozluźnić się, zwłaszcza w dni, kiedy było naprawdę ciężko, a bywało często. Bo niestety tygodnie mijały, a u mnie w dalszym ciągu nie zapowiadało się na pozytywne zmiany.
Praca coraz bardziej dawała mi w kość, a to były dopiero początki. Zresztą, pamiętasz, kiedy opowiadałam o pracy w restauracji podczas studiów? Ta praca przebiła nawet tamto. Więc któregoś dnia po prostu nie wytrzymałam. Psychicznie, fizycznie miałam już dość. Zarówno sytuacji w domu, jak i w pracy. A że nie chciałam płakać w domu, bo tam przecież musiałam udawać, że wszystko jest w porządku, to poszłam do pobliskiego parku. Po raz pierwszy od 3 miesięcy w końcu udało mi się skontaktować z rodziną, bo najpierw miałam problem z telefonem, później kartą SIM, aż w końcu, kiedy dostałam pracę, mogłam wziąć telefon na kontrakt i pierwsze co zadzwoniłam do mamy, bo to właśnie z nią chciałam porozmawiać. I kiedy tak opowiadałam jej o tym wszystkim, co mnie spotkało, ona powiedziała mi coś, co jeszcze bardziej pogorszyło nasze stosunki. Nie miałam już ochoty nigdy więcej z nią rozmawiać w tamtym momencie. Mama powiedziała, że skoro zdecydowałam się wyjechać, to teraz muszę zostać przynajmniej miesiąc dłużej i dać sobie radę. A jeśli za miesiąc będę czuła dalej to samo, no to wtedy ewentualnie mogę wrócić do domu. Wiesz, co poczułam w tamtym momencie? Rozłączyłam się, rozpłakałam i zdałam sobie sprawę, że w tym bagnie byłam zupełnie sama. Nie miałam nikogo i na nikogo nie mogłam liczyć. Czułam, że rodzina po raz kolejny mnie zawiodła. Zamiast współczuć, oni kazali liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru. Co gorsza, moi współlokatorzy coraz częściej wszczynali kłótnie, gdzie dochodziło między nimi do rękoczynów. A ja z tego wszystkiego coraz bardziej nie radziłam sobie z emocjami, więc ulegałam wpływom środowiska. W pracy wciąż byłam nowa, więc współpracownicy nie traktowali mnie zbyt poważnie. A więc tak jak wszędzie indziej, nikomu nie można było zaufać. Nie miałam żadnych bliższych znajomych, do których mogłam po prostu pójść i się wyżalić. Nie miałam również swojego miejsca i prywatności, gdzie choć przez chwilę mogłabym zrelaksować się i poukładać wszystko w głowie. Zamiast tego ja żyłam w ciągłym stresie i kompletnie nie wiedziałam, czego mogę spodziewać się od kolejnego dnia. Ale wiesz co? Zamiast się załamywać, ja wiedziałam, że muszę walczyć. Przecież jeszcze w Polsce obiecałam sobie lepsze życie. Miałam rozpocząć nową przygodę. I chociaż byłam świadoma, jak w głębokie bagno pakowałam się, czułam, że jestem jedyną osobą, która mnie z tego wyciągnie. Żałuję, że aż tak długo zwlekałam z tym, bo minęły prawie 3 miesiące. Ale zbudowanie w sobie odwagi i obdarowanie drugiego człowieka zaufaniem wymaga czasu. Niestety po raz kolejny musiałam doprowadzić do skrajnie krytycznej sytuacji, żebym w końcu odważyła się poprosić o pomoc. No więc któregoś dnia, jak już było tak krytycznie, opowiedziałam swojemu szefowi o sytuacji w domu i zapytałam, czy nie znał być może kogoś, kto wynajmuje pokoje czy mieszkania. A ten przejął się bardzo i dzięki swoim znajomościom w przeciągu dosłownie godziny poinformował mnie, że znalazł mi pokój, bo jego znajomy wynajmuje dom. I tym sposobem udało mi się przeprowadzić do domu na obrzeżach Londynu. Co prawda wynajmowałam jedynie pokój, ale ze względu na to, że w wielkim domu mieszkaliśmy jedynie ja i chłopak na parterze, cała góra była moja. W dodatku dzielnica była bardzo spokojna i oddalona od Londynu o jakieś 10 km. Więc szansa zamieszkania w tym domu w końcu pozwoliła mi odpocząć i psychicznie, i fizycznie.
a dzięki odległości, która dzieliła mnie od Croydon, choć na chwilę mogłam odizolować się od wszystkich i poukładać swoje myśli, zastanowić się nad tym, co dalej. I kiedy już wszystko powoli zaczynało się stabilizować, zjawił się on. Atrakcyjny, wysoki brunet. Dopiero przeprowadził się do Londynu z Rumunii. Były piłkarz. Niestety po ciężkiej kontuzji nie mógł już wrócić do sportu, więc za namową znajomych przyjechał do Londynu. Jego przykład pokazał mi coś bardzo ważnego. Nieważne, jak duży sukces osiągniesz w swoim kraju, kiedy wyjeżdżasz za granicę, nie znając języka, tak naprawdę zaczynasz od nowa. I on też zresztą to pokazał. Nigdy nie obnosił się dumą, raczej był uprzejmy i skromny. W dodatku ten chłopak miał złote serce, a ja tego właśnie wtedy potrzebowałam, więc był jak ten dar z nieba. Opowiedział mi, że wypatrzył mnie przez okno restauracji, w której pracowałam i że przechodził wiele razy i zawsze widział mnie uśmiechniętą i to mu się właśnie podobało. Niestety nie mówił zbyt dobrze po angielsku, więc nigdy nie wszedł do środka, żeby się przedstawić chociażby. Ale w końcu nie wytrzymał i któregoś wieczoru przyprowadził ze sobą swojego szefa, który jest właścicielem innej lokalnej restauracji. I jak też się okazało, jego szef był naszym częstym gościem. Przynajmniej 2 razy w tygodniu przychodził po pracy na drinka, więc znałam go. A dzięki niemu poznałam swojego przyszłego chłopaka. Najpierw jego szef, pamiętam, zapytał mnie, czy jestem zajęta i kiedy odpowiedziałam, że nie, ten automatycznie przedstawił mi tego przystojniaka, a dosłownie chwilę później byłam już zaproszona na swoją pierwszą randkę. Zaskoczył mnie, bo na randkę przyszedł z prezentem, co było naprawdę miłe z jego strony. Był bardzo szarmancki i przy tym dość zabawny, kiedy wciąż upewniał się, że dobrze go rozumiem. Naprawdę starał się bardzo chłopak, a ja dzięki niemu zapomniałam o wszystkich przykrościach, jakie jeszcze niedawno mnie spotkały. Dosłownie w jednej chwili zmieniła się moja wizja postrzegania rzeczywistości. Dzięki niemu byłam zawsze radosna. Radosna i uśmiechnięta. Razem spędzaliśmy każdą wolną chwilę. Często nawet przesiadywałam u niego w pracy. Czekałam, aż skończy, po czym odwoził mnie do domu. Aż w końcu zamieszkał ze mną. I tak przez około 3 miesiące. Do momentu, aż niestety przestaliśmy się dogadywać. Bo zauważyłam, że mimo tego, że wspólnie uczyliśmy się angielskiego, on wciąż nie robił postępów. I ta różnica w postępach sprawiła, że coraz bardziej przestawaliśmy się rozumieć. Jego najmniejsze błędy, chociażby w wymowie, strasznie mnie irytowały, a ja stałam się wymagająca i taka perfekcjonistka. Aż w końcu przestałam zważać na słowa i tym samym zaczęłam przerzucać na niego jakieś negatywne uczucia. I to się stało toksyczne. On z kolei nie potrafił się bronić. Ciągle mi przytakiwał, co było dość frustrujące, jeszcze bardziej powiedziałabym. Ale rzeczywistość, prawdę mówiąc, wyglądała inaczej. Każda mała sprzeczka była jedynie pretekstem do tego, żebyśmy w końcu zakończyli tą relację. Bo oboje wiedzieliśmy, że mieliśmy zupełnie inne plany na przyszłość i żadne z nas nie było w stanie zrezygnować ze swoich. Aż pewnego dnia on zdecydował, że chce wrócić do Rumunii. Bo jak też sam powiedział, nie lubił Londynu i wcale nie chciał uczyć się angielskiego. Więc rozstaliśmy się. Ale rozstaliśmy się w zgodzie i zrozumieniu. Oboje życzyliśmy sobie udanego życia, po czym faktycznie wrócił do rodzinnego kraju. A ja miałam dość miłosnych rozterek.
Od roku mieszkałam w Londynie. Mój angielski był już podszlifowany, a relacje ze współpracownikami w końcu nabrały innego wymiaru. I tym samym rozkręciły się nasze weekendowe wypady do klubów, które niczym nie przypominały poznańskich klubów i całonocnego upijania. Bo Londyn oferuje znacznie szerszy wachlarz doznań. A o tym, co mam na myśli, dowiesz się w części zatytułowanej "Uzależniłam się od pozytywnych doznań, jakie dawały mi używki". Dlatego już teraz zapraszam Cię do oglądania każdej kolejnej części, bo jak już wiele razy wspomniałam, każda z nich kryje w sobie coś zupełnie nowego i innego. A dzięki temu masz szansę na refleksję nad własną sytuacją życiową i mam nadzieję na wyciągnięcie wniosków. Każdy z odcinków jest odwzorowaniem przeszłych zdarzeń, które faktycznie miały miejsce w moim życiu. Opowiadane są w taki sposób, aby bez cenzury ukazać Ci, jak działa ludzki umysł, podczas gdy człowiek żyje w pełni nieświadomym życiem. Z drugiej strony, poprzez własną historię, ukazuje Ci proces wybudzenia z iluzji, inaczej mówimy Matrixa, oraz podjęcia pracy nad zrozumieniem siebie i istoty życia, po czym poddanie się transformacji, którą nazywam odrodzeniem. Zatem raz jeszcze zapraszam Cię do naszej wspólnej podróży odkrywczej, bo przed nami do odkrycia jeszcze wiele tajemnic, które skrywa ludzki umysł. I właśnie tymi słowami zakończymy ten epizod, a co wydarzyło się dalej, dowiesz się już w kolejnym odcinku, gdzie opowiem Ci o pracy. A dokładniej o pracy w restauracji, którą podjęłam. To było coś więcej niż zwykła praca. To miejsce wycisnęło ze mnie ostatnie poty. Wiele razy doprowadziło mnie do łez i utraty kontroli nad sobą. To tam walczyłam ze swoimi słabościami i to tam stawiłam czoła własnym demonom. Zatem zapraszam już wkrótce do oglądania kolejnej części. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej, nowej perspektywy. Życzę Ci wytrwałości, cierpliwości i dużo siły w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. Jeśli podobało Ci się to nagranie, to poproszę kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to zrób to już teraz, a będziesz zawsze poinformowany o wszelkich nowościach, jakie będą udostępnione na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Hej!